no i coś nie wychodzi. Siemanko. Na łódce jesteśmy 2 dni, ponad pełne 2 dni. Jeden dzień, w którym wypływaliśmy, czyli 2,5 i dzień, w którym przypływamy, czyli tak naprawdę 3 pełne dni. No i co można robić na łódce? Ale można robić wiele rzeczy. Można odpoczywać w hamaczku, można pograć sobie w karty z Wojtkiem na przykład, można rozmawiać sobie z innymi ludźmi, a poznaliśmy tutaj kilku podróżników również, dość ciekawe historie mają, a można również stać w kolejce na przykład po jedzenie. Jedzenie jest całkiem dobre, jest stołówka otwarta, można jeść ile chcesz, ale jeżeli zostawisz jedzenie na talerzu, to musisz dopłacić 5 reali, czyli jakieś $1,5 za zostawienie resztek. Bardzo dobry sposób na to, żeby nie marnować żarcia. Bom dia, bo tak się witają w Brazylii i ja tak samo witam się z Wami na brazylijskiej ziemi. Jeszcze na wodzie, ale już za mną możecie zobaczyć, jest port, do którego przebijamy już za kilkadziesiąt sekund i schodzimy na ląd. W końcu kolejny kraj, zostało nam jeszcze tylko 9 w Ameryce Południowej i będą zaliczone wszystkie od samej góry aż do samego dołu, a może nawet uda się i Antarktydę. Piękna pogoda, ładne słoneczko, no a my musimy się przedostać 21 km przez całe miasto na drogę wylotową. Witam na ziemi. Dobrze zejść ze statku, chociaż nie ukrywam, przyzwyczaiłem się do tych 3 dni podróży. Czas wyruszać do Boavisty i później do Wenezueli. Już się nie mogę doczekać. Podobny strajk busów, więc ciężko będzie się wydostać z miasta. Mamy 20 km do przebycia. Będziemy próbować. Jak na razie idziemy zmienić kasę. Zobaczyć, co tu w ogóle słychać, bo jak na razie z brazylijskim, z portugalskim jest ciężko. Z ludźmi na statku było naprawdę ciężko się porozumieć. Nie rozumiem tego języka. O ile jest hiszpański, nie ma problemu. No to trzeba będzie się przyzwyczaić do tego. Aí já tem uma estradinha bem aí, bem aí vai ser bom de pegar carona, o caminhoneiro para aí em cima. Policja nas zatrzymała, okazuje się, że nie wolno na pacę jechać, więc musimy stąd zejść. No i sytuacja prezentuje się tak, że 2 godziny już próbujemy łapać na totalnym zadupiu i nic się nie chce zatrzymać. Żeby wrócić do miejsca, z którego łapaliśmy, to jest jakieś 6 km i wygląda na to, że będziemy musieli się przejść tam na nogach. Słońce grzeje mocno, woda nam się też kończy. Po całym dniu, no może nie całym, ale po większości dni powodzeń i problemach udało nam się złapać na stopa autobus. Mało tego, złapaliśmy pusty autobus na stopa, więc siedzimy w pierwszej klasie na dole i taki mam oto fotel, który się rozkłada całkiem do leżenia. O, po prostu luksusy, mięciutkie, tu wszystko pięknie. Coś wspaniałego. Za 10 godzin mniej więcej będziemy na miejscu, czyli rano. Także nie ma tego złego, co będzie wyszło na dobre. Mamy nocny autobus, więc idealnie. 1 week later. Siemaneczko. Słuchajcie, jaka historia. Jesteśmy w Boaviście już tydzień czasu, bo zbieramy się na Roraimę. I tydzień czasu zajęło nam przygotowania, żeby ogarnąć, jak to tam dojść, dowiedzieć się wszystkiego, kupić to, co potrzeba. I chciałem Wam pokazać, co dzisiaj kupiliśmy do jedzenia na podróż. Nie jest to wszystko podejrzane, że jeszcze coś dokupimy, ponieważ trekking zajmuje 7 dni. Ale patrzcie, co jest. Granola 800 gram, czy nie, 1 kg to jest, o, bardzo ładnie. 1 kg, na pewno będzie na jakieś 4-5 posiłków. Do tego 2 puszki tuńczyka, duże awokado,
To jest ponad pół kilo, 600 gram. Takie spore, więc jeden dzień podejrzewam, że będę jadł awokado do wszystkiego, żeby się nie zepsuło. Czekolada. Najwięcej, jak mi się udało znaleźć, 60% kakao. Do tego orzechy. Tutaj są orzechy brazylijskie i nerkowca, żeby też jakaś różnorodność była. Tu jest tapioka, z której będę robił jeszcze placki. Z tego wyjdzie jakieś 8-10 placków, zobaczymy jak się uda. Jest bardzo fajne, bo bardzo długo może wytrzymać. I tak naprawdę, jeżeli do tego się doda cokolwiek innego, to smakuje całkiem fajnie. Tu mamy na przykład miód, 470 gram, żeby dodawać sobie czy do płatków owsianych właśnie, czy do granoli może, czy nawet do tej samej tapioki. I tu jest też Nutella. Chciałem znaleźć masło orzechowe, ale niestety nie udało mi się tego tutaj zrobić. A Nutella była dość tania, także stwierdziłem, że czemu nie. Do tego jest laseczka salami. No, stwierdziliśmy z Wojtkiem, że kupimy sobie na pół jedną i będziemy sobie też zajadać do tapioki. Oprócz tego tu jest cebulka, limonki, czosnek. Jest też taka... co to jest? A no to jest marmolada. 600 gram, tutaj jest w 100 gramach jest 130 kalorii, także tu jest całkiem dużo kalorii i bardzo dobrze. Do tego jeszcze ugotujemy sobie jajeczka na drogę, które pójdą na pierwszą kolej. Tu jest akurat jedzenie Wojtka jeszcze. No i tak to wygląda. Na pewno coś do tego jeszcze kupimy, ale podejrzewam, że bardziej już na miejscu w Wenezueli. Także do zobaczenia. No i jeszcze jedna sytuacja jest taka, że dzisiaj jest 8 czerwca i Wojtek ma urodziny. Także wieczorkiem będzie imprezka i pokażę Wam, jak w Brazylii będą przechodziły urodziny, bo tutaj okazało się, że ludzie, których dostajemy na couchsurfingu, razem z sąsiadami postanowili zorganizować imprezkę. Także jestem sam ciekaw, jak to będzie wyglądać. Tutaj mamy tapiokę, którą właśnie przygotowuję z niej placki. I chciałem Wam pokazać, jak takie placki się przygotowuje. Bierze się garnuszek suchy, no ten już on nie jest taki suchy, bo już kilka placków zrobiłem. I się go nagrzewa. Jak się nagrzeje, to się zrobi z tego taki proszek bardziej, bo to się tak skleja. I potem się to wsypuje na patelnię. Czy do garnuszka, jak w tym przypadku. Jak się to wsypie, no, to później widelcem trzeba to trochę wyrównać. No a jak się sklei, to przewracamy na drugą stronę. No i czymś takim będę się zajadał. Tu już mam zrobionych trochę. Raz, 2, 3, 4, 5. Tam się robi jeszcze szósty. To tak myślałem, że wyjdzie 8, ale pierwszych kilka zrobiłem trochę grubszych, więc będę musiał je trochę bardziej poporcjonować sobie. Myślałem, że będę miał 2 na posiłek, no to będę miał 1,5. Samo sobie to nie ma tak specjalnie smaku, dlatego dobrze jest coś mieć do tego. Albo dodać trochę soli też do mieszanki, wtedy fajnie to wychodzi. No i tak przygotowani, możemy wyruszać. Jutro 5 rano wstajemy o 6 na drogę, żeby dojechać stopem do granicy. No i dalej już chyba z buta. Nastał ten moment, że impreza jest gotowa. Także idziemy zobaczyć. Wojtka jeszcze nie ma, bo jeszcze się przygotowuje. Jeszcze raz nie żyje nam. Tak się wsiada. Do tego wehikułu czasu. Po mniej więcej 1,5 godziny oczekiwania udało się złapać stopa.
do samej granicy, także bardzo fajnie. Jedziemy samochodem, który ledwo jedzie, przypominają mi się trochę czasy Kuby. A jedziemy razem z kanistrami, na razie pustymi, bo kierowca jedzie na granicę, żeby przejechać do granicy i zatankować wszystko do pełni, co jest tutaj. Jeszcze w bagażniku jest masa. A stacyjka działa na kabelki. Patrzcie. Hamulce działają, to jest najważniejsze. Więc lecimy 200 km w takich luksusach aż do samej granicy. Cały bagażnik zawalony jest baniaczkami. Jest ich tutaj 10. Każdy po 25 litrów. Że to jedzie, to jestem naprawdę zdziwiony. Odpalił, jedziemy. Jedź. Hej, ten odcinek już dobiegł końca. Dzięki, że go obejrzałeś. Mam nadzieję, że Ci się podobał. A jeżeli tak, daj łapkę w górę, napisz mi, co Ci się podobało w komentarzu, ewentualnie jakie masz pytania. A jeżeli jeszcze tego nie robisz, nadamy jest przycisk, aby subskrybować kanał. Do zobaczenia w podróży. Czy się z Tobą napije, czy się z Tobą nie napije?